W pewnym trójkącie, który jest prostokątny, znamy długości dwóch przyprostokątnych A i B. Za ich pomocą chcemy obliczyć nieznaną nam długość przeciwprostokątnej C. Aby tego dokonać, dorysujmy jeszcze 3 takie same trójkąty w taki sposób, że utworzymy z wszystkich 4 dwa kwadraty. Zewnętrzny z bokiem będącym sumą przyprostokątnych A i B oraz wewnętrzny z bokiem o długości przeciwprostokątnej C. Ktoś mógłby teraz wytknąć, że jestem zbyt pewny w określaniu tych dwóch czworokątów kwadratami. Dlatego udowodnię to. Kwadrat to specjalny przypadek czworokąta, w którym wszystkie jego boki mają tą samą długość oraz wszystkie kąty wewnętrzne są proste. Co do zewnętrznego czworokąta nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, lecz w przypadku wewnętrznego musimy już coś dopowiedzieć. Racją jest, że jego boki są takiej samej długości, ponieważ wynika to z wprowadzonych oznaczeń, ale nie wiemy na ten moment nic o jego kątach wewnętrznych. Zacznijmy od wprowadzenia oznaczeń kątów w trójkącie, od którego zaczęliśmy to wszystko. Inne trójkąty będą miały te same miary kątów wewnętrznych, ponieważ są kopiami oryginału. Szukany kąt oznaczę jako gamma. Wiemy, że suma 3 wprowadzonych kątów daje kąt półpełny. Ale taki sam kąt zwraca suma kątów wewnętrznych w trójkącie. Zatem zachodzi równość. Po jej uproszczeniu otrzymujemy miarę kąta gamma. Jak widać, jest to kąt prosty, co dowodzi, że wewnętrzny czworokąt jest kwadratem. Myślę, że po prezentacji tego rygorystycznego dowodu rozwiałem wszelkie wątpliwości. Wracając do naszego pitonga, aby wyliczyć przeciwprostokątną C, zastosujemy tą samą metodę, której użyliśmy w szorcie o przekątnej kwadratu. Obliczmy najpierw pole wewnętrznego kwadratu przy użyciu długości C. A następnie zauważmy, że to samo pole da się obliczyć w drugi sposób, z użyciem długości A i B, poprzez obliczenie pola zewnętrznego kwadratu i odjęcie od niego 4 pól trójkątów. Jak widać, zachodzi równość wyrażeń. Tada! Mamy ten tak bardzo uwielbiany przez wszystkich netherite, jakim jest twierdzenie pitonga. Podsumowywując, suma kwadratów przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym. Moglibyśmy to pociągnąć do końca i obliczyć wartość przeciwprostokątnej przez spierwiastkowanie obu stron, ale nie zamierzam psuć tej chwili. Warto znać fundamenty, inaczej potrzebne są medykamenty.